Miała być ładna pogoda dzisiaj. Chciałem dokręcić resztę filmu, którą zacząłem kręcić wczoraj, ale no jak widzimy, pogoda nie jest super. Zobaczymy, może się rozpogodzi i uda mi się dzisiaj to skończyć. Jak nie, to będę musiał kręcić w domu, niestety. No dzisiaj poopowiadamy, jak nam szybko wymienili kierownicę w Kadeksie, tak? Mam drapać. Dobra, to podrapię. No, kochany taty. Witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj 10 sierpnia. Tak. 10 sierpnia i pierwszy odcinek Le Bleu Café. Dzisiaj będziemy mieli szansę porozmawiać o wymianie kierownicy, która nastąpiła błyskawicznie do filmu, który miał być dzisiaj opublikowany. Potrzebuję jeszcze nakręcić kilka kawałków, ale głównie musi to być na ustawce. Planowałem dzisiaj jechać na ustawkę Coffee Ride Kraków, która jechała na Wieliczkę na ostatni etap Tour de Pologne. Niestety z powodu złej pogody dzisiaj rano ta ustawka została anulowana po prostu i kręcę dzisiaj nam ten filmik o zmiany kierownicy, jak cały proces poszedł. Następny filmik będzie w środę właśnie o bardzo fajnym temacie, który tym razem był kręcony na zewnątrz, nie był kręcony w domu tak jak dzisiaj. Szybki taki punkt zdrowotny, jak się czuję po tej kraksie, o wiele lepiej. Łokieć już prawie zagojony, kolano tam już nie ma nic prawie, więc zagojone też. Zostały blizny, więc powoli będzie to się dalej goiło. Jedyne co, to jeszcze mam lekko z barkiem maluteńki problem, ale głównie z samego bezpieczeństwa sobie w Luxmedzie zrobiłem USG i RTG barka. Okazało się, że nic nie jest połamane, głównie to są zbite mięśnie, czyli będę miał więcej problem, żeby ćwiczyć w domu sobie. Na rowerze nie przeszkadza, czyli z formą nie ma problemu. Było jeżdżone w tym tygodniu, zwłaszcza w piątek. W piątek zrobiłem sobie rekordowe 24 podjazdy pod ZOO w Krakowie, co już jest dużo, chyba wyszło 3100 pod górę. Jak postanowiłem, że sobie wymienię na starą kierownicę na razie, dopóki Kadeksa nie będzie ogarnięta. Na szczęście udało się użyć jeszcze tą samą owijkę od Kadeksa. Miałem na czym jeździć, nie byłem bez roweru. I we wtorek postanowiłem, że no jakoś to muszę ogarnąć. Kierownica była zarejestrowana na stronie Kadeksa, więc łatwo było tam wszystko ogarnąć. Jedyne co, musiałem się udać do Giant Klepardia tutaj w Krakowie, żeby tam właśnie zgłosić to. Wracając do kierownicy, czyli we wtorek udałem się do Giant Klepardia, opisałem sytuację jaka była. Pojechałem z dowodem zakupu. Dokładne zdjęcia też zrobione na kierownicy. Jak widać tutaj kierownica na baranku nie była ani pęknięta, nic, więc prawdopodobnie to nie nastąpiło to w ciągu kraksy, tylko to spowodowało mi kraksę. Trzeba też na zdjęciach widać dokładnie też, że pęknięcie nadeszło w samym rogu i nie nadeszło gdzie są klamkomanetki, bo właśnie się pytali w Kadeksie. Zrobiliśmy reklamację. Reklamacja poszła do Kadeksa od chłopaków od Gianta i może w ciągu 4 godzin dostałem odpowiedź pozytywną, że kierownica zostanie wymieniona. Czyli rozpatrzenie wniosku było bardzo szybkie. Bardzo mnie to zdziwiło. No nie zdziwiło troszkę, bo już kilka razy miałem problemy z ramami od Gianta. Farba pękła na rewoltach i
i również wnioski gwarancyjne były bardzo szybko rozpatrzone i pozytywna odpowiedź była podana na to. Tutaj mnie nie dziwiło, więc mnie nie zdziwiło, że Kadex bardzo szybko odpowiedział na ten wniosek. No, we wtorek po obiedzie dostałem odpowiedź. Myślę, chłopaki mi powiedzieli, że do tygodnia powinna być kierownica. A w środę po obiedzie dostałem właśnie wiadomość, że już kierownica jest. Czyli serwis Kadexa zadziałał błyskawicznie, naprawdę, bo od złożenia wniosku, od rozpatrzenia wniosku i od dostawy nowej kierownicy minęło tylko 3 dni. Nie wiem, gdzie to można, nie wiem, gdzie można znaleźć taki producent, który tak szybko, błyskawicznie zadziała. Z jednej strony się nie dziwię, bo produkty Kadexa, jak inne produkty, takie powiedzmy topowe, które już cenią się i czasami muszą być z bardzo dobrej jakości. Domyślam się, że też u nich bardzo zwracają uwagę na obsługę klienta. To jest bardzo na plus, bo pracując w obsłudze klienta również też chciałbym, żeby wszystko tak szybko zadziałało. Niestety nie zawsze tak szybko zadziała, ale tutaj powiem Wam, że 3 dni, żeby dostać nową kierownicę, to jest normalnie kosmos. Więc wielki, wielki plus dla Kadexa za to. Jedynie co, to zmieniłem owijkę. Zmieniłem owijkę na owijkę Selle Italia Gran Fondo, która jest o wiele lżejsza. Ważyłem ją całą, te 2 owijki plus tutaj końcówki. Tutaj mamy plastikowe końcówki, nie są z aluminium tak jak od Kadexa, czyli na samych końcówkach tutaj mamy chyba 4 gram za 2 końcówki, gdzie Kadexa 20, czyli 16 gram zaoszczędzone. A owijka mi cała wyszła dwustronna, mi wyszła w okolicach 45 gram. Też 3 mm grubości, więc nie tracę na komforcie, nie straciłem, bo już jechałem na tej kierownicy, od czwartku już jechałem. Więc tak, super, no, co mogę Wam powiedzieć, jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Bałem się, że już jest po kierownicy i Kadex pokazał majstersztyk w obsłudze klienta i o zachowaniu dbali bardzo o to. Też nie ominęło waga nowej kierownicy, gdzie poprzednia była podana na 168 gram. Tutaj nam wyszło 165 przy tej, więc 165 plus tam powiedzmy te 50 gram owijki, no to mamy 215, czyli sama kierownica od Gianta oryginalna ważyła 290, czyli jesteśmy tam bez owijki, no nie. Temat kierownicy zamknięty, temat kraksy zamknięty. Jedynie co mi zostanie, to poprawić właśnie klamkomanetkę, ale to jakoś dam radę. Tam poszlifuję trochę i kupię, tak jak mówiłem, połyskową czarną farbę w sprayu i sobie to zrobię, bo szlak mnie trafi, jak to widzę. Szlak mnie trafi, jak to widzę. Czyli tak, temat zamknięty, po krapsie forma jest, kierownica jest. Jak mi się jeździ na kierownicy, powiem Wam, że tutaj sobie lepiej ustawiłem. No też trzeba zauważyć, że już nabieram profesjonalizmu w zmianie owijka, bo ta jest przepięknie zamontowana. Nie widać tutaj, bo tutaj jest taśma, nie taśma, tylko owijka tutaj też udało się dać, więc tym razem bardzo dobrze mi poszło. Jak się jedzie na 380 zamiast na 40, powiem Wam, no trochę dziwno. Bark, jest ulga na barku, bo przedtem jechałem więcej, tak powiedzmy, miałem bark rozkraczony, a tutaj mam więcej ścisły, więc trochę lepiej. Dalej trochę na zjazdach nie mam takiej pewności siebie na 100% jeszcze,
Rower bardzo precyzyjnie się prowadzi teraz, tak więcej jak się wchodzi w zakręt, tak ostro w zakręt wchodzi. No tak jak jazda po torze. Tak jak jazda po torze. Precyzyjny rower się jeszcze bardziej zrobił. I co? Mogę tylko Wam podziękować Kadeksowi też, no bo naprawdę Kadeks, I love you. Chyba prawdopodobnie klienta będziecie mieli na koła też. Ogólnie rower po tej małej kraksie nie ma żadnych problemów. Myślałem, że coś tam z przerzutkami będzie albo coś, się bałem właśnie, że taki przegląd zrobię, ale te jazdy w tym tygodniu potwierdziły, że z rowerem wszystko jest sprawne jest na 100%. Więc dziękuję Cadex, dziękuję Giant Klepardia za załatwienie wszystkiego. Chłopaki jak zawsze też klasa, więc jak macie nawet to, że jest, jak macie Gianta, zachęcam Was do Klepardii, bo chłopaki są na wysokim poziomie, ogarną Wam wszystko, co potrzebujecie. Ogarnęli mi pierwszą kierownicę, ogarnęli mi reklamację, wszystko od A do Z załatwili, więc zamykam kolejny tydzień na poziomie 500 plus kilometrów. Tydzień nie był łatwy dla mnie, bo oprócz załatwiania kierownicy, załatwiania swoich spraw zdrowotnych też są inne sprawy, które mam na głowie w obecnej chwili. Więc bardzo się cieszę. Udało mi się znaleźć równowagę między tym, a wszystkie wokół mnie. A tak, powoli ten tryb youtubera we mnie wchodzi, czyli nie zostaję dzisiaj bez filmiku, tak jak w poście opisałem. Trzeba jakąś adaptację powoli sobie ogarnąć, bo mogą być rzeczy, które są nie w naszych rękach. Tak jak dzisiaj pogoda zmieniła plany, ale filmik jest. Ostatni punkt. Chciałem dalej Wam podziękować za wsparcie. Liczne osoby, które do mnie pisały albo zostawiały nawet wokale na Messenger, na Facebooku. Bardzo chciałem Wam podziękować jeszcze raz. Jak widać, bardzo mi to pomogło. Życzę Wam miłej niedzieli. Widzimy się w środę. Tak jak mówiłem, filmik już jest prawie zmontowany. Brakuje mi kilka ujęć tylko, ale to muszę być na ustawce. No co, dziękuję Wam. Widzimy się w środę. Subskrybujcie, łapka w górę jak chcecie, komentarze i życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się.